Koperta, którą trzymałam w dłoni, była ciężka. Ten rodzaj, który już samym swoim ciężarem chce coś powiedzieć. Pokazać rangę, znaczenie, wywrzeć wrażenie, zanim jeszcze cokolwiek zostanie przeczytane. Z zewnątrz elegancka, pokryta złotymi tłoczeniami, a pieczęć z czerwonego wosku wyglądała, jakby przysłano mi królewski dekret. Mogłam się tylko gorzko uśmiechnąć. Oczywiście, że ogłoszenie zaręczyn Laftona musiało wyglądać właśnie tak, jak koronacja następcy tronu. Patrzyłam na tę kopertę przez dłuższą chwilę, zanim ją otworzyłam. Wiedziałam. Naprawdę wiedziałam, co tam znajdę. Ale i tak musiałam to zobaczyć. W środku, na grubym kremowym kartonie, elegancką kaligrafią wypisano: serdecznie zapraszamy na uroczyste przyjęcie zaręczynowe Laftona Maddoxa i Cecily Prescott. Lokalizacja. Mniejszym drukiem, na dole. Ale dla mnie to brzmiało jak krzyk. De Belvedere. Moja restauracja. Moje miejsce. Moje życie. Zamarłam. Patrzyłam na te słowa, a w mojej piersi narastał gorący ból. 5 lat ciszy. 5 lat świątecznych kartek z życzeniami, które ledwie coś znaczyły. Urodzinowe wiadomości wysłane z obowiązku, nie z serca. A teraz, po całym tym czasie, spośród wszystkich możliwych, luksusowych miejsc w Charleston, wybrali właśnie moje. Nawet nie mając pojęcia, że to ja je zbudowałam własnymi rękami, cegła po cegle, przepis po przepisie. Najłatwiej byłoby zlekceważyć zaproszenie. Wyrzucić je do kosza, jak oni wyrzucili moje marzenia. Ale coś mnie powstrzymało. Zamknęłam oczy i zobaczyłam siebie sprzed lat. Tamtą dziewczynę. Młodą, zagubioną, zrezygnowaną. Miałam 25 lat, byłam zmęczona udawaniem kogoś, kim nie byłam. Opuściłam ten świat z niczym więcej niż małą walizką i głosem, którego nikt nie chciał słuchać. Nazywali mnie szaloną. Niewdzięczną. Mama Blight i wtedy złapała się kurczowo za swoją perłową kolię, jakby właśnie zasugerowałam napad na bank. A przecież tylko powiedziałam, że chcę iść do szkoły kulinarnej. Ojciec milczał. Nie powiedział ani słowa. Tylko sięgnął po kolejną szklankę i dolał sobie whisky. Loten nawet nie oderwał wzroku od telefonu. Tyle byłam dla nich warta. A teraz siedzieli pod moim dachem, w moim świecie. Pili z kieliszków, które ja wybrałam, i za chwilę mieli jeść potrawy, które wyszły spod moich rąk. Tych samych rąk, które kiedyś nazwali zbyt delikatnymi, by pracować. To ironia losu miała teraz im podać deser. Przesunęłam palcami po gładkim papierze zaproszenia, czując ciężar przyszłości, który niósł ten list. Po chwili położyłam go obok mojej torby z nożami. To nie miała być zemsta. To nie była duma. To była obecność. Obecność, na którą zapracowałam ciężką pracą, potem łzami i samotnością. Miałam prawo być w tym pomieszczeniu. Niezależnie od tego, czy oni to rozumieli, czy nie. Otworzyłam szafę i wyjęłam z niej czarną sukienkę. Tę jedną, moją zbroję. Prosta, ale perfekcyjnie skrojona. To nie była sukienka, która błagała o uwagę. To była sukienka, która mówiła: nie jestem tu, by wam zaimponować. Jestem tu, bo już nie muszę. Założyłam ją z dumą. Materiał był ciężki i miękki zarazem, dający poczucie bezpieczeństwa. Gdy zasunęłam zamek, w lustrze spojrzała na mnie kobieta, której już nie znali. I właśnie o to chodziło. Wyszłam. I ruszyłam w stronę de Belvedere. Savanna to miasto, które nigdy nie pozwalało ci zapomnieć, kim powinieneś być. Tutaj pochodzenie miało większe znaczenie niż charakter. W naszej dzielnicy przyjęcia ogrodowe były jak ciche wojny i jedwab kontra len, nazwiska kontra serca. Moi rodzice, Kenneth i Blight Maddox, nosili swoje dziedzictwo jak zbroje, zakładali je codziennie rano z dumą i chłodem. Na ścianie naszego domu, tuż przy wejściu, wisiał herb rodowy Maddoxów. Jak ostrzeżenie. Dziedzictwo najpierw. Uczucia później. Loten był uosobieniem tej zasady.
Miał szczękę Mad Dogsów, uścisk dłoni polityka i życiorys, który wyglądał jak wyjęty z katalogu Ivy League. Marin zawsze o krok za nim była równie gładka, równie elegancka. Opanowała sztukę chłodnego uroku i delikatnej okrutności. Mieli po 13 lat, a już poruszali się po świecie, jakby ten należał do nich. A w Savannah to niemal była prawda. Ja sama nigdy nie potrafiłam znaleźć swojego miejsca w tym świecie. Nie byłam typem buntowniczki, nie rozbijałam drzwi z hukiem, nie krzyczałam, nie ucinałam dramatycznych monologów w korytarzu. Zamiast tego wymykałam się po cichu do kuchni, wtedy, gdy nikt nie patrzył. Jak cień w domu pełnym złotych ram, eleganckich foteli i zasad, które nigdy do mnie nie pasowały. A kuchnia była moim azyłem. Miejscem, gdzie oddech stawał się lżejszy. A Ines prowadziła ją, jakby to była świątynia z cichym majestatem, z nabożeństwem. Nic nie było przypadkowe. Każdy garnek, każda przyprawa, każdy nóż miał swoje dokładne miejsce. Nie łączyły nas więzy krwi, ale w tym wielkim domu, pełnym chłodu i perfekcji, to właśnie ona była jedyną osobą, która patrzyła na mnie i naprawdę widziała. Miałam wtedy 10 lat. Pamiętam to tak wyraźnie, jakby wydarzyło się wczoraj. Pozwoliła mi kroić cebulę obok siebie, mimo że byłam tylko dzieckiem, mimo że łzy płynęły po moich policzkach jak rzeka. Nie śmiała się. Nie mówiła, że za mała. Nie kazała mi przestać. Masz spokojne dłonie, dziecinko, powiedziała, jej głos był jak miękki aksamit. Takie dłonie przynoszą ludziom ukojenie. Kiedy gotujesz dla kogoś z takim spokojem, dajesz mu coś więcej niż jedzenie. Dajesz mu dom. Od tamtego dnia zaczęłam połykać książki kucharskie, jakby były skarbami. Chowałam je pod poduszką, jak tajne dzienniki. Zamiast bajek stare programy kulinarne, jak zaklęcia na dobranoc. Pewnej nocy mama weszła do mojego pokoju i zobaczyła mnie przy kuchennym blacie, w półmroku, jak formuję ciasto parzone. Nie zapytała, jak się tego nauczyłam. Nie zapytała, dlaczego. Po prostu powiedziała chłodno. Mad Dogsowie wynajmują kucharzy. Nie zostają nimi. I właśnie wtedy, głęboko w środku, coś we mnie zaczęło się łamać. Ziarno decyzji zostało zasiane. Kiedy miałam 21 lat, wiedziałam już, że muszę odejść. Że jeśli zostanę, powoli zniknę. Z każdą kolacją, z każdą kurtuazyjną rozmową o pogodzie, z każdą sukienką szytą na miarę, którą nosiłam tylko po to, by się dopasować, gubiłam siebie. Spakowałam torbę sportową. Wypłaciłam ostatnie $2000 z mojego konta studenckiego. I napisałam list. Zostawiłam go na mahoniowym biurku ojca, biurku, które zawsze pachniało cygarem i władzą. A w tym liście tylko jedno zdanie. Kocham was, ale nie mogę już dłużej być tą wersją siebie. Nie zadzwonili. Nie szukali mnie. Nie stanęli w drzwiach ze łzami w oczach. Ani razu. 5 lat później stałam przed Belłede nie jako zagubiona dziewczyna, ale jako kobieta, której ręce dalej były spokojne, a serce po raz pierwszy pełne. Mój podpis nie widniał na markizie. Ale moje odciski palców były na każdej cegle tej kuchni. Na każdej recepturze. Na każdym wyborze wina, kolorze talerza, układzie stolików. To było moje. Weszłam do środka. Zapach przypieczonego masła i rozmarynu uderzył mnie w twarz jak powitanie starego przyjaciela. Cichy, znajomy i bezpieczny. Kelner poprowadził mnie do stołu, przy którym już siedzieli Mad Dogsowie. Maitre d' skinął mi głową, gest tak subtelny, że niemal niezauważalny. Ale dla mnie był to znak szacunku. Uznania. Wiedział, kim jestem. I wiedział, ile mnie kosztowało, by tu być. Dziś nie byłam szefową kuchni Maddox. Nie byłam Marką. Byłam Elarą, środkowym dzieckiem, które nie musiało już nikomu nic udowadniać. Oczywiście wybrali najlepszy stół. Na środku sali. Bezpośrednio pod żyrandolem, który zaprojektowałam wspólnie z lokalnym artystą, kawałek po kawałku, szkło po szkle, światło po świetle. Marin siedziała jak zawsze idealnie wyprostowana i kolczyki brzęczały bardziej niż jej głos.
Loten spojrzał na mnie tylko na sekundę z nad telefonu, po czym wrócił do scrollowania. A moi rodzice? Jak zawsze. Pochłonięci rozmową zapewne o nowym marmurze w country klubie albo o czyimś rozwodzie numer 2. Larę, powiedziała moja matka, wstając do połowy, jak z teatralnego scenariusza, i pochylając się z wymuszonymi powietrznymi całusami. Cieszę się, że udało ci się dotrzeć. Przecież nie mogłam przegapić waszej pierwszej kolacji zaręczynowej, odpowiedziałam, zajmując wolne miejsce. Drugiej poprawiła mnie Marim z cukierkowym uśmiechem. Ale kto by liczył? Ojciec nalał mi kieliszek Cabernet, nie pytając. Wino nie pasowało do przystawki, ale nie powiedziałam nic. Już nie musiałam. Marim spojrzała na moją sukienkę z góry. Wyglądasz wygodnie. Ona zawsze wolała prostotę, powiedziała matka, poprawiając serwetkę. Pamiętasz tę fazę na sztruks? Okropne spodnie, które nosiła przez całe lato. Wszyscy zaśmiali się cicho. Uprzejmie. Jakby mnie tam nie było. Wtedy podeszła Celeste, moja prawa ręka. Doświadczona kelnerka, której ufałam jak nikomu innemu. Przyniosła Amuse Bosch. Nasze małe arcydzieło. Na sekundę spojrzała mi w oczy. Ułamek sekundy. Wystarczający, bym wiedziała, że pamięta. Sprasowany arbuz. Fermentowany czarny czosnek. 1 mikroliście. 3 miesiące pracy. 3 miesiące testów, błędów, korekt, powrotów. 3 miesiące, by stworzyć 1 kes. Urocze mruknął ojciec. To Amuse Bosch, powiedziałam spokojnie. Wiem, jak to się nazywa, odburknęła Marim. Po prostu nie spodziewałam się, że będzie takie konceptualne. Wiesz, Larę, zawsze miałaś tę swoją artystyczną stronę. Nigdy do końca praktyczną. A nadal niezamężna, rzuciła moja matka niby mimochodem, z tą swoją charakterystyczną lekkością w głosie, jakby wygłaszała neutralny fakt, a nie delikatnie wbijała kolejną szpilę. Jakby to nie był sąd, tylko zwykła obserwacja. Loten, mój brat, nawet nie mrugnął. Milczał. Ale jego narzeczona, Cecily, spojrzała na mnie z delikatnym, niemal niezauważalnym uśmiechem. W tym uśmiechu było coś niejasnego, czy to była grzeczność. A może współczucie? Nie byłam w stanie powiedzieć. Może nawet jedno i drugie. Zanim zdążyłam się nad tym zastanowić, kelnerzy zabrali talerze po poprzednim daniu. W tej samej chwili José, jeden z naszych sommelierów, przeszedł tuż za mną, niosąc kolejne butelki do wine pairingu. Nie powiedział ani słowa. Ale sposób, w jaki uniósł butelkę nasz rezerwowy Chardonnay, który trzymaliśmy na wyjątkowe okazje, był jego cichym pozdrowieniem. Subtelnym gestem, który mówił więcej niż jakiekolwiek słowa. Nie odrywałam wzroku od stołu. Dłonie spokojnie spoczywały na lnianym obrusie. Siedziałam wyprostowana. Niezruszona. Na zewnątrz spokojna, opanowana. A w środku wczułam, jak po raz kolejny analizują moje życie. Kawałek po kawałku. Wnikliwie, oceniająco. I jak zawsze nie mając najmniejszego pojęcia o prawdzie. Nie wiedzieli, że kiedyś wracałam do domu tak zmęczona, że klucze wypadały mi z drżących rąk przy próbie otwarcia drzwi. A w dom wtedy to było ledwie pomieszczenie piwniczne w walącym się shotgun house z dziurami w ścianach, przeciekającym sufitem i karaluchami, które miały tam chyba więcej praw niż ja. Dzieliłam to miejsce z 3 innymi kobietami. Ściany latem pociły się wilgocią, zimą zamarzały od środka. Kuchenka wydawała niepokojące kliknięcia nawet wtedy, gdy była wyłączona. Ale było tam jedno małe okno. I zamek w drzwiach. A przez to okno wpadały rano pierwsze promienie słońca. I to wystarczało. Luksus. Tak, wtedy dla mnie to był luksus. W tamtych pierwszych latach pracowałam wszędzie, gdzie tylko chcieli mnie przyjąć. Jako pomoc kuchenna w zatłoczonym bistro od 5 rano do południa. Potem biegłam na kolejną zmianę od 1 do 10 wieczorem jako liniowa kucharka w sercu miasta. W weekendy piekarnia, miejsce, w którym tak często parzyłam nadgarstek w tym samym miejscu, że skóra przestała się goić.
Nosząc fartuch, zawsze miałam przy sobie notes schowany głęboko w kieszeni, gdzie zapisywałam wszystko, proporcje sosów, kombinacje przypraw, słowa szefów kuchni rzucane półgłosem, nigdy nie tłumaczone, jakby to były zaklęcia tylko dla wybranych. Wszystko zmieniła Yvette Lyon, szefowa kuchni, legenda, mistrzyni dyscypliny i elegancji. Zatrudniła mnie na jedno z jej wydarzeń typu pop-up w Nowym Orleanie. Myślałam, że zniknę w tłumie jak setki przed i po mnie. Ale 3 tygodnie później zadzwoniła. Twoje trzymanie noża to tragedia, powiedziała na powitanie. Ale masz instynkt. I chcę zobaczyć, czy da się go naostrzyć. Pracowałam z nią prawie 2 lata. Nauczyła mnie, że kuchnia nie potrzebuje krzyku. Że elegancja nie wymaga ego. Nie pracujemy dla bro, mówiła. Tworzymy ciszę. A kiedy gość zawieszał widelec w pół drogi do ust, wstrzymując oddech, kiedy w tej jednej sekundzie następowała cisza pełna podziwu, to był nasz aplauz. Ten prawdziwy. To na jednej z tych charytatywnych kolacji poznałam Jamesa Warrena. Spróbował mojego risotto z wiosennego groszku. Zmarszczył brwi. Spojrzał na talerz, potem na mnie. Kto to zrobił? Zapytał. Myślałam, że to kolejny znudzony gość szukający small talku. Okazało się, że był inwestorem. I że miał słabość do smaków, które coś w nim poruszają. Czy kiedykolwiek myślałaś o prowadzeniu własnej restauracji? Zapytał z powagą. Codziennie, odpowiedziałam z uśmiechem. I wtedy przestałam czekać na cud. Na pozwolenie. Na aprobatę. 6 miesięcy później Belvedere otworzyło swoje drzwi. W samym sercu Charleston. W budynku, który kiedyś był jazzowym klubem, porażką na wielu frontach. Odnowiłam go sama. Wybierałam kafelki. Decydowałam o ciężarze obrusów. Krzywiłam się nad kształtem każdego krzesła. I jedno wiedziałam od początku. Mój nazwisko miało nie pojawić się nigdzie ani w gazetach, ani na plakatach. Nie dlatego, że się wstydziłam. Ale dlatego, że chciałam, żeby to jedzenie przemówiło jako pierwsze. I teraz siedziałam tutaj. Patrząc, jak Marin, moja siostra, wbija widelec w talerz z makaronem ręcznie robionym, z pancettą i miętą. Wzdychała teatralnie. Jakby potrawa ją obraziła. To wszystko. Powiedziała, udając zniecierpliwienie. Ojciec zerknął na kartę win. Nie znam tego rocznika, wymruczał z niechęcią, jakby jego dezaprobata miała większe znaczenie niż rzeczywistość. Milczałam. Ale tym razem moje milczenie nie było ucieczką. Było bronią. Obserwacją. Tak, niech dalej mówią. Niech się sami obnażają. A ja im jeszcze pokażę, kim się stałam. Marin sięgnęła po kieliszek. Zblażowana. Obojętna. Jej głos znów przeciął powietrze. Szczerze, Lare, nie rozumiem, jak możesz sobie pozwolić na jedzenie w takim miejscu, zarabiając tyle, co kucharz. Właśnie zabrano 3. talerz, kiedy pochyliła się, opierając delikatnie brodę o manikurowaną dłoń. I wtedy to powiedziała. Powiedz prawdę. Stać cię w ogóle na ten lokal? Słowa spadły cicho, bez echa. Ale jak nóż wbity prosto w serce. Spojrzałam na matkę, udawała, że poprawia serwetkę. Ojciec popijał wino, jakby to go nie dotyczyło. Lotten nadal milczał. A Cecily wyglądała na lekko przerażoną. To znaczyło, że została w niej jeszcze jakaś empatia. Radę sobie daję, powiedziałam spokojnie. Pewnie. Bez wahania. Lotten uniósł brew. To jaki masz sekret? Żyjesz na kredyt, czy spotykasz się z kimś, kto ma czarne karty? Spojrzałam mu prosto w oczy. Io. Wzięła głęboki oddech, a potem powoli uniosła kieliszek z wodą i upiła z niego niewielki łyk, jakby chciała zyskać na czasie lub ostudzić emocje buzujące pod powierzchnią. Jej twarz była spokojna, niemal kamienna, ale w oczach czaił się cień napięcia. Nie spotykam się z nikim, powiedziała, a w jej głosie nie było ani cienia wahania. Lotten uniósł jedną brew, jakby właśnie usłyszał coś, co zupełnie nie pasowało do jego świata. Naprawdę?
Zapytał z kpiną w głosie. To jak dokładnie udało ci się opłacić taką kolację? Przecież to nie jest byle jaka restauracja. To nie jest Olive Garden. To miejsce to zupełnie inna liga. Nagle powietrze przy stole zgęstniało, jakby ktoś wyłączył tlen. Nawet Celeste, która przechodziła akurat obok, na moment zamarła w pół kroku. Usłyszała wystarczająco dużo, by poczuć napięcie unoszące się w powietrzu. Zesztywniała, jakby coś się ugodziło, ale nie odezwała się, po prostu ruszyła dalej, z wymuszonym spokojem. Spojrzałam w stronę Markusa, który dyskretnie czuwał nieopodal stacji obsługi. Był jak cień, zawsze obecny, nigdy nachalny. Nasze spojrzenia spotkały się na sekundę. W tej krótkiej chwili porozumienia, bez słów przekazałam mu myśl, jeszcze nie. Nie teraz. Pozwól im mówić. Pozwól im pokazać, kim naprawdę są. To naprawdę nie problem, powiedziała Marin z uśmiechem, unosząc kieliszek wina w powietrze, jakby chciała uczynić z tego chwilę godną toastu. Możemy się złożyć na twoją część rachunku, jeśli to ci pomoże. Nie byłby to pierwszy raz, kiedy musieliśmy cię wyciągać z kłopotów, prawda? Wyciągać mnie z kłopotów to było tak absurdalne, że aż bolesne. Od czego niby mnie ratowali? Od niezależności? Od życia, które świadomie wybrałam. Od bycia kobietą, która nie potrzebuje ich pozwolenia, żeby istnieć. Loten już sięgał po portfel, kiedy Markus bezszelestnie pojawił się przy stole z eleganckim, czarnym skórzanym rachunkiem. Jego ruchy były wyważone, pełne gracji, niczym baletmistrza dobrze znającego scenę. Proszę bardzo, powiedział Loten z nadmierną uprzejmością i uśmiechem, który nie sięgał oczu. Pozwólcie, że ja się tym zajmę. Potraktujcie to jako mój skromny gest. Prezent dla rodziny. Mój ojciec zareagował tak, jak zawsze w takich sytuacjach, gestem, który był bardziej teatralny niż szczery, lekko uniesione dłonie, wymuszone. Nie, no coś ty, nie trzeba, nie wypada, ale już po chwili oparł się wygodnie w fotelu, jakby wszystko szło zgodnie z planem. Loten otworzył rachunek, a jego twarz momentalnie się zmieniła. Zniknęło z niej samozadowolenie, ustępując miejsca zaskoczeniu, potem zdezorientowaniu. Coś tu nie gra, mruknął pod nosem, marszcząc brwi. Co się stało? Zapytał mój ojciec, próbując zajrzeć mu przez ramię. Na tym rachunku, zaczął Loten, stukając palcem w papier, jest tylko wino. Nie naliczono jedzenia. To musi być jakiś błąd. Markus postąpił krok naprzód. Jego głos był spokojny, nienaganny. Czy jest jakiś problem, proszę pana? Tak, odparł Loten, nie kryjąc irytacji. Wygląda na to, że nie naliczyliście nam posiłku. Markus spojrzał na mnie. Skinęłam głową ledwo zauważalnie, niemal niezauważalnie. To nie pomyłka, powiedział Markus i zwrócił się ponownie do Laftona. Koszt posiłków został pokryty przez szefową kuchni, panią Maddox. W pierwszej chwili nie dotarło. W ich głowach coś zgrzytało. Ojciec zmrużył oczy, jakby próbował przypomnieć sobie, czy to nazwisko coś mu mówi. Szefowa kuchni Maddox. Powtórzył z niedowierzaniem. Markus uśmiechnął się ledwo zauważalnie i odwrócił w moją stronę. Pański stolik, szefowo, został już przygotowany na spotkanie z inwestorami. Czy życzy sobie pani, abym pani towarzyszył? Cisza opadła na stół jak ciężka kurtyna. Wszystko zamarło. Postawiłam kieliszek i uniosłam głowę. Spojrzałam na nich bez lęku, bez niepewności. W końcu spojrzałam naprawdę. Tak, powiedziałam cicho, ale pewnie. Proszę zamknąć kartę napojów. Reszta na koszt restauracji. Nikt nie powiedział ani słowa. Cisza była głęboka, pełna niedowierzania. Marin patrzyła na mnie, jakby świat się zatrzymał, jakby właśnie odkryła, że wszystko, w co uwierzyła, było kłamstwem. Loten spoglądał to na Markusa, to na mnie, zagubiony, jakby zgubił się w labiryncie, w którym nigdy wcześniej nie był. Ojciec po prostu siedział. Skamieniały. Z kieliszkiem w połowie drogi do ustęp. A matka, jej ręka niemal odruchowo powędrowała do szyi, zaciskając palce na perłowym naszyjniku, jakby trzymała się czegoś, co może ją jeszcze uratować. Ty jesteś właścicielką tego miejsca.
Zapytała cicho, głosem drżącym z napięcia. Tak, odparłam. Jestem szefową kuchni i jedyną właścicielką Belwede. Ale przecież to miejsce było w Bon Appetit i w Tajmesie, dodał ojciec, jakby sam próbował to sobie potwierdzić. Tak, potwierdziłam. Rok temu. 4 gwiazdki. Ty tu pracujesz, powiedział Loten, jakby szukał jakiegokolwiek punktu zaczepienia. Nie wiedziałem. Nie tylko pracuję. Ja to zbudowałam. Od zera. Własnymi rękami. I wtedy nadeszła ta chwila, kiedy nie wiedzieli, co opowiedzieć. Ich świat, ich definicja sukcesu, ich wyobrażenie o mnie, wszystko runęło w jednej sekundzie. Matka szybko i zmusiła się do uśmiechu sztucznego, ale próbującego być dumnym. No cóż, gdybyś wcześniej nam o tym powiedziała, moglibyśmy to uczcić. Zawsze wierzyliśmy, że masz potencjał. Uśmiechnęłam się, ale ten uśmiech był pusty. Bez ciepła. Bez przebaczenia. Nie. Wy nie wierzyliście we mnie. Wierzyliście w kontrolę. Wierzyliście w obraz, który wam pasował. Ale kiedy naprawdę potrzebowałam wiary, zaufania, miłości, wtedy was nie było. Cecil spuściła wzrok, jakby nagle poczuła wstyd. Loten wiercił się nerwowo, szukając wygodniejszej pozycji, ale jej nie było. Odeszłam, bo nie mogłam dłużej zmuszać się do bycia wersją siebie, którą chcieliście oglądać. I milczałam, bo chciałam się przekonać, kim jesteście, gdy nie gram już według waszych zasad. Marin wybuchła śmiechem krótkim, suchym, pełnym złości. Więc to był test. Inscenizacja? Chciałaś nas upokorzyć. Nie odpowiedziałam. To było lustro. Pokazałam wam samych siebie. Jej twarz poczerwieniała. To manipulacja. Spojrzałam na nią bez złości. Raczej ze współczuciem. Musiałam się przekonać, jak mnie potraktujecie, gdy myśleliście, że nie mam nic. A teraz mam coś. W jednej krótkiej chwili przeszłość wróciła do mnie z całą siłą. Wspomnienie, które zawsze gdzieś tam żyło w zakamarkach mojego umysłu, teraz wyłoniło się na powierzchnię z taką jasnością, jakby wydarzyło się zaledwie wczoraj. Szefowa kuchni Yvette, kobieta, która dla wielu była legendą, a dla mnie osobistą mistrzynią, podeszła do mnie w jednym z tych trudnych dni, które kształtują człowieka. Bez słowa podała mi mały, złożony kawałek papieru. Spojrzałam na nią pytająco, a ona jedynie skinęła głową. Na kartce widniało imię jej rzeźnika, człowieka, któremu ufała bezgranicznie. Pamiętam jej spojrzenie. Ostrożne, doświadczone. Jej głos był cichy, ale każde słowo było jak ostrze, które dociera prosto do sedna. Ci, którzy są naprawdę dobrzy w tym, co robią, nauczą cię nie tylko, jak trzymać nóż. Nauczą cię, kiedy go odłożyć. I kiedy odejść. Zanim zdążyłam cokolwiek odpowiedzieć, już jej nie było. Ale tamte słowa zostały we mnie jak wyryte w kamieniu. Kolejne wspomnienie, inne, ale równie znaczące. James Warren, restaurator z duszą artysty. Spotkaliśmy się przypadkiem przed starym klubem jazzowym, który przekształcił w coś niepowtarzalnego. Uścisnął moją dłoń z taką intensywnością, jakby przekazywał mi część swojego ducha. Zrób z tego coś swojego, powiedział. Niech każdy centymetr tego miejsca krzyczy, to Ilare.e. A potem ten pierwszy artykuł. Zdjęcie, które zmieniło wszystko. Moja dłoń trzymająca tartę figową bez mojej twarzy, bez nazwiska, bez fleszy. Tylko obraz. I podpis pod nim, który poruszył coś w ludziach. Nowy głos kuchni południa nie mówi. On słucha smakiem. Ale to był tylko początek. Jedno z wielu drzwi, które otworzyłam sama, w ciszy, bez rozgłosu. Za mną był już cały świat, którego oni nigdy nie widzieli. Pierwszy program mentorskiego wsparcia dla młodych kucharzy, pełen pasji i trudnych rozmów. Książka kucharska, nad którą siedziałam wieczorami, notując przepisy obok wspomnień i zapachów dzieciństwa. Wstępne, jeszcze niedojrzałe szkice planów drugiego lokalu intymnych, zamkniętych w moim notatniku. To wszystko było moje. Nie zabawka. Nie projekt rodzinny. Moja historia. Moja krew.
Moje życie. Wtedy matka znów się odezwała. Jej głos przeszedł w dobrze mi znany ton miękki, słodki, niemal teatralny. Ten, którego używała tylko w 2 sytuacjach, w telewizyjnych wywiadach i podczas rodzinnych dramatów. Ale dlaczego, Elaro? Dlaczego nam to ukrywałaś? Przecież jesteśmy twoją rodziną. Zamknęłam oczy. Policzki miałam gorące. Odetchnęłam głęboko, zanim odpowiedziałam. Macie rację. Jesteście. Ale jeśli choć przez chwilę okazalibyście mi szacunek, gdy myśleliście, że przegrywam, ten wieczór wyglądałby zupełnie inaczej. Nie musiałby być tak gorzki. Wtedy właśnie Markus, mój lojalny, cichy pomocnik, zbliżył się do mnie niemal bezszelestnie. Położył na stole małą karteczkę. Przypomnienie. Inwestorzy przyszli wcześniej. Złożyłam ją spokojnie. Wstałam z krzesła z godnością, która przez całe lata była moją jedyną tarczą. Wybaczcie. Muszę wrócić do pracy. Przy stole zapadła głęboka cisza. Nikt nie odszedł od razu. Słowa, których nie wypowiedziano, ważyły więcej niż te, które padły. Aż w końcu matka sięgnęła do swojej eleganckiej kopertówki i z przesadnym entuzjazmem powiedziała. No cóż. To była prawdziwa niespodzianka. Lothar, mój ojczym, podniósł się i chrząknął. W jego oczach pierwszy raz tego wieczoru zobaczyłam coś, co mogło być szczerością. Elaro powiedział. Na tyle, na ile to coś znaczy. To miejsce jest niesamowite. Naprawdę. Przepraszam, że nie powiedziałem tego wcześniej. Tym razem nie był chłodny. Nie był wyrachowany. Po prostu był człowiekiem. Dziękuję, odpowiedziałam i tym razem to nie było kurtuazyjne. Matka podeszła bliżej. Jej głos znów zmienił barwę, teraz przypominał aktorkę na scenie. Powinniśmy się spotkać. Może brunch. Tak po prostu, rodzinnie. Żeby nadrobić wszystko. Teraz, kiedy już wszystko leży na stole. Spojrzałam na nią spod uniesionej brwi. Brunch w klubie. Zaproponowała niepewnie. Albo gdziekolwiek chcesz, kochanie. Naprawdę. Cecil, która do tej pory milczała, uśmiechnęła się ciepło. To byłoby piękne. Naprawdę. Lothar odchrząknął znów, jakby potrzebował odzyskać kontrolę. Może wcześniej byłem zbyt surowy, powiedział. Ale to, co stworzyłaś, to prawdziwe. Jeśli kiedykolwiek pomyślisz o rozwinięciu skrzydeł, znam odpowiednich ludzi. Możemy porozmawiać o kapitale, partnerstwie, o franczyzie. To miejsce, przerwałam stanowczo, to nie wasza drabina do świata elit. Cisza. Lothar zmrużył oczy. Matka zacięła usta. Nikt nie odpowiedział. Bo prawda nie potrzebuje potwierdzenia. Pozwoliłam tej chwili trwać. I dopiero potem, spokojnie, dodałam. Ale zorganizuję kolację degustacyjną. Dla was. Na moich warunkach. Jako mój prezent. Marin, która od momentu ujawnienia nic nie powiedziała, spojrzała na mnie zaskoczona. Zrobisz to? Zapytała cicho. Wciąż jesteś moją siostrą, odpowiedziałam. A to miejsce, to moja dusza. I jeśli je komuś otwieram, robię to dlatego, że chcę. Nie dlatego, że muszę. Skinęła głową, niemal niezauważalnie. Dziękuję, powiedziała z prostotą, która nie potrzebowała żadnych dodatków. Tymczasem personel już zaczął przestawiać krzesła, wygładzać obrusy, przywracać porządek. Goście zaczęli się rozchodzić, ich pożegnania były uprzejme, ale wyraźnie pośpieszne. Gdy ostatnie drzwi zamknęły się z cichym stuknięciem. Cicho, niemal niezauważalnie, wymknęłam się na zaplecze. Wyjęłam swój dziennik, ten sam, który towarzyszył mi przez wiele bezsennych nocy, pełnych wątpliwości, tęsknoty i ukrytych marzeń. To właśnie w nim szkicowałam zarys mojej książki kucharskiej, nie tylko zbioru przepisów, ale intymnej opowieści o mnie samej, o mojej drodze, o przeżyciach, które z czasem stały się składnikami tego, kim jestem dzisiaj. Jedzenie. Jedzenie zawsze było moim najwierniejszym językiem.
Językiem, który rozumiałam lepiej niż słowa wypowiadane przez ludzi. Językiem, który nie ranił, a koił. Nie szukałam przez nie uznania. Nie próbowałam zdobyć pokłasku. Potrzebowałam przejrzystości, szczerości i prawdy, która nie bolała. Jedzenie było moim domem, zwłaszcza wtedy, gdy prawdziwy dom przestawał być bezpiecznym schronieniem. Z każdym kolejnym słowem długopis sunął po papierze z coraz większą lekkością. Jakby moje myśli w końcu przestały się bać. Jakby przeszłość zaczęła się godzić z teraźniejszością. Słowa przestały ranić tak, jak kiedyś. Ich smak był czysty. Nie miały już posmaku żalu. Czułam, że naprawdę należą do mnie. Zamknęłam ostrożnie notatnik. Gdy nagle usłyszałam delikatne pukanie do drzwi. To był Markus. Zawsze wiedział, kiedy przerwać ciszę. 2 tygodnie później spotkałam się z rodziną na Brunchu. Ale nie w klubie dla elit. Nie w wyszukanym bistro z haftowanymi serwetkami i bez końca sączonymi mimouse. Spotkaliśmy się u Ami w maleńkim, surowym miejscu prowadzonym przez kucharza, który gotował z serca. To miejsce ukryte było między starym, lekko odrapanym pralnią a studiem tatuażu z kolorowymi witrynami. Kawa była tam mocna, prawdziwa, budziła nie tylko ciało, ale i duszę. A ich świeżo pieczone bułeczki maślane. One naprawdę potrafiły doprowadzić człowieka do łez. Ale to były dobre łzy. Łzy powrotu. Siedzieliśmy na niedopasowanych krzesłach, każdy z innego kompletu. Wokół stołu, który się chwiał przy każdym przesunięciu filiżanki. Przez łuszczące się stare żaluzje wpadały skośne promienie słońca. Na pierwszy rzut oka wszystko wydawało się niepozorne. Ale to właśnie tutaj zaczęłam czuć coś, co nazwałabym spokojem. Moja mama na początku marszczyła nos. Widziałam, jak patrzyła z rezerwą na wnętrze, które tak bardzo różniło się od jej wyobrażeń o właściwym miejscu. Ale gdy spróbowała zapiekaki z batatów, jej twarz zmiękła. I od tego momentu nie powiedziała już ani jednego słowa. To było jak cichy pokój zawarty przy stole. Loten zapytał mnie z ciekawością o książkę kucharską. Cecily powiedziała, że chce ją zamówić z wyprzedzeniem. Marin, ku mojemu zaskoczeniu, po prostu słuchała. Nie przerywała. Nie doradzała. Nie oceniała mnie. Po raz pierwszy od dawna nikt nie próbował mnie naprawiać. A ja nie czułam potrzeby udawania kogoś, kim nie jestem. Tego popołudnia wróciłam do Belwede, miejsca, które stało się moim azyłem. Tam czekała na mnie grupa mentoringowa 8 młodych kucharzy. Byli pełni pasji, z szeroko otwartymi oczami i sercami gotowymi do nauki. W ich spojrzeniach widziałam siebie sprzed lat. Zanim pojawiły się blizny. Zanim poparzenia na dłoniach stały się codziennością. Razem filetowaliśmy ryby. Degustowaliśmy sosy. Rozmawialiśmy o proporcjach soli z taką pasją, z jaką poeci analizują wersy miłosnych wierszy. Zoe, jedna z najmłodszych, za pierwszym razem zrobiła perfekcyjny sos holenderski. Gdy jej to powiedziałam, jej twarz rozświetliła się jak słońce przebijające się przez burzowe chmury. Jakby usłyszała coś, czego tak długo potrzebowała. To, co robisz, ma sens. Masz w sobie dar. Może naprawdę wręczyłam jej klucz do własnej przyszłości. Później, tego samego wieczoru, dostałam wiadomość od Marin. Potrzebuję twojej rady. Serio, zero ściemy. Co byś zrobiła, gdyby firma cateringowa odwołała całą wieczorną imprezę tuż przed przyjęciem weselnym? Uśmiechnęłam się z czułością. Nie panikowała. Nie dramatyzowała. Po prostu przyszła do mnie, jak kiedyś ja przychodziłam do innych. Odpisałam krótko. Zadzwoń do swojej siostry. Zna kogoś. Po tej wiadomości otworzyłam swój dziennik na ostatniej stronie manuskryptu. Wiedziałam, że nadszedł moment, aby napisać zakończenie. Przez tygodnie brakowało mi tych kilku słów. Ale teraz przyszły same, bez wysiłku. Tak, jakby były tam od zawsze i tylko czekały, aż dojrzeję, by je napisać. To nie są tylko przepisy.
To nie tylko lista składników. To świadectwo. To dowód na to, że nawet jeśli świat odmawia ci godności, możesz karmić siebie z miłością i szacunkiem. Zamknęłam dziennik z uczuciem ukończenia czegoś większego niż książka. Przeszłam powoli przez restaurację, spoglądając na każdy kąt, każdy detal, każdy stół. Zgasiłam światło ostatni raz. Za mną pomieszczenie ucichło. Ale nie było puste. Wypełnione było wszystkim, co zbudowałam nie dla kogoś innego. Nie według cudzych zasad, lecz na moich warunkach, w moim tempie, z mojej prawdy. I po raz pierwszy od bardzo, bardzo dawna wróciłam do domu. Nie po to, by coś udowodnić, ale po prostu być sobą.